Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj super praktyczna lekcja. Nauczycie się, jak się mówi po polsku. Instead of, apart from i according to. Oczywiście, jak zawsze, będzie też dużo przykładów. Pamiętajcie, że możecie uczyć się polskiego, oglądając moje filmiki na YouTubie. Jest ich bardzo dużo. Możecie też oglądać inne filmiki, których nie ma na YouTubie. Gdzie? Na mojej stronie polishwithdorota.pl. Tam są też różne ćwiczenia. Możecie też uczyć się z moimi fantastycznymi nauczycielkami w mojej szkole języka polskiego. Gdzie? Online. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Cały czas dostaję świetne opinie o naszych kursach, więc skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu. Zorganizujemy bezpłatną konsultację, porozmawiamy po polsku i ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Zapraszam, wszystkie linki są w opisie. A teraz lekcja o tym, jak się mówi. Zaczynamy od instead of. Po polsku to zamiast, tylko jedno słowo. Zamiast. Przykłady. Zamiast scrollować, lepiej poucz się polskiego. Jutro masz egzamin i zamiast się uczyć, oglądasz film? Zróbmy coś, zamiast siedzieć z założonymi rękami. Następne przykłady. Zamiast soli dodałam cukru i zupa była okropna. W restauracji. Przepraszam, czy zamiast szynki mogę prosić tofu? Chciałam zadzwonić do Ani, ale zamiast tego zadzwoniłam do Anity. Jak używamy zamiast? Mamy dwie opcje, dwie struktury. W przykładach 1, 2, 3 mamy zamiast plus czasownik, verb, w formie, która nazywa się bezokolicznik, czyli infinitive. To jest ta forma, która prawie zawsze kończy się na ci, czasami na cy, ale 99% na ci. Na przykład zamiast scrollować, zamiast się uczyć, zamiast czekać. Druga struktura, którą widzicie w zdaniach 4, 5, 6, to jest zamiast plus rzeczownik, noun, albo zaimek, pronoun. Ale te rzeczowniki i zaimki muszą być w formie dopełniacza. Na przykład zamiast soli. Forma taka normalna, forma mianownika to jest sól, ale mówimy zamiast soli. Szynka, ale zamiast szynki. I w ostatnim przykładzie mamy zamiast tego. Tego to jest forma dopełniacza słowa to. Zamiast tego. Jeśli nie wiecie, co to jest dopełniacz i kiedy mówimy szynka, szynki, szynkę, to oczywiście zapraszam na kursy do mojej szkoły. Link, jak wiecie, jest w opisie. No dobrze, to jak się mówi po polsku instead of? Zamiast. Zamiast. A jak powiedzieć apart from? Posłuchajcie przykładów,
mamy dwie opcje. Nie interesuje go nic poza muzyką. Nie interesuje go nic oprócz muzyki. Nasz pies nie akceptuje nikogo poza mną i moim mężem. Nasz pies nie akceptuje nikogo oprócz mnie i mojego męża. Mam wrażenie, że on nie pije niczego poza piwem. Mam wrażenie, że on nie pije niczego oprócz piwa. Nie powiedzieli nam nic poza tym, co już wiedzieliśmy. Nie powiedzieli nam nic oprócz tego, co już wiedzieliśmy. Widzicie? Mamy dwa słowa, które znaczą apart from. Poza i oprócz. Ale mamy różne formy. Poza muzyką, oprócz muzyki. Poza mną i moim mężem, oprócz mnie i mojego męża. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo po słowie poza jest struktura gramatyczna, która nazywa się narzędnik, a po słowie oprócz jest struktura gramatyczna, która nazywa się dopełniacz. To znaczy, że możecie mówić poza albo oprócz i to znaczy apart from, ale formy słów, które są po poza i po oprócz będą inne. A jak się mówi po polsku according to? To jest według. Według. Posłuchajcie przykładów. Według mnie to jest nie fair. Chcesz powiedzieć, że według ciebie wszystko jest w porządku, tak? Według Mateusza to jest najlepsza restauracja z polską kuchnią w Poznaniu. Mieszkania w Polsce są tanie? Według kogo? Jaka tutaj jest struktura? Mamy według plus rzeczownik lub zaimek znowu w dopełniaczu. Ja według mnie. Ty według ciebie. Mateusz według Mateusza. Kto według kogo? Formy dopełniacza są po słowach zamiast, oprócz i według. A po słowie poza mamy narzędnik. Jeszcze raz, jak się mówi po polsku instead of? Zamiast. Apart from, oprócz albo poza. According to, według. I żeby praktykować, to zapraszam do małego ćwiczenia. Proszę, napiszcie w komentarzach wasze przykłady z tymi słowami. Ja oczywiście będę wszystkie czytać i poprawiać. I pamiętajcie, że możecie wesprzeć mój kanał i podziękować mi za moją pracę, na przykład kupując jeden z moich kursów wideo. Polecam dzisiaj kurs Ultimate Guide to Polish Cases Part 1. Jeśli nie wiecie, co to jest dopełniacz, to najpierw musicie wiedzieć, co to jest mianownik. Dlaczego? Co? Jak? Zaufajcie mi. To jest baza, podstawa polskiej gramatyki. Jeśli chcecie wiedzieć,
Jak to działa, że czasami mówimy Dorota, czasami Doroty, a czasami Dorocie? Najpierw musicie wiedzieć, co to jest mianownik, to jest nominative case. I tego nauczycie się z mojego kursu. Zapraszam serdecznie, link jest w opisie filmu. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!